Dashbur, witam wszystkich widzów. Jesteśmy na pierwszym konkursie klubowym Płochacza Niemieckiego klubu Płochacza Niemieckiego PZŁ. I chciałem przywitać sędziów w składzie sędzia główny Marcin Trybała, sędzia Radosław Mydlak i jeszcze nieobecni, ale będą z nami jutro, Piotr Jelonkiewicz, Rafał Ferster i Michał Bierna. Jest to impreza, można powiedzieć, historyczna, ponieważ nigdy wcześniej w Polsce tego typu impreza nie była organizowana dla naszej rasy. Jest to też pierwszy konkurs klubowy. Pierwsze Sonia. Sonia pierwsza, 25. Mamy tutaj zebranych 32 psy. Psy są z Polski, ze Słowacji i Litwy, w związku z czym konkurs ma też wymiar międzynarodowy. Konkurs odbywa się na Słowacji z uwagi na panujące przepisy w Polsce. W Polsce niestety zagrody i trening psów na zagrodzie jest zabronione prawnie, w związku z czym na pomoc przychodzą nasi sąsiedzi Słowacy, u których przepisy prawne zezwalają na szkolenie psów na dziczych zagrodach. Cel jest bardzo jasny. Otóż chodzi o to, aby przygotować psy do kontaktu z dzikiem. Od 2018 roku, kiedy zakazano w Polsce szkolenia psów na zagrodach, coraz częściej, czy to na Facebooku, czy innych portalach społecznościowych, słyszy się o kontuzjach doznawanych przez psy podczas polowań zbiorowych, jak i podczas polowań indywidualnych w kontakcie z dzikiem. Psy nie są nauczone pracy na dziku. Nie ma takiej możliwości. Jedyną możliwość, którą mamy, to podczas polowania indywidualnego bądź normalnie podczas polowania zbiorowego, gdzie pies idzie na pierwszy ogień i wiąże się to z dużym ryzykiem. Zagroda ma ten plus, że pies uczy się respektowania tego dzika, uczy się tej pracy. Uczy się tego, że dzik może oddać. Ten atak, ta szarża dzika może być dla psa niebezpieczna, w związku z czym pies też zaczyna uczyć się, jak do tej pracy podchodzić, jak na tym dziku pracować. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia podkładania tych psów. Duża część uczestników tego konkursu podkłada płochacze na polowaniach zbiorowych, w związku z czym jest to pewnego rodzaju przygotowanie psów, przeszkolenie, aby uniknąć tych kontuzji, które są tak naprawdę niepotrzebne. No niestety, mam nadzieję, że polskie prawo kiedyś się zmieni, że z powrotem wrócą w Polsce te zagrody i będziemy te psy mogli przygotowywać, aby te polowania przebiegały bezpiecznie, żeby te psy miały możliwość nauki respektowania zwierzyny, która jest naprawdę bardzo ważna. A przecież pies jest to często bardzo członek rodziny, jest to nasz przyjaciel, z którym jesteśmy bardzo mocno emocjonalnie związani i strata tego psa jest czasami prawie że równa utraty członka rodziny. Gotowi jesteście w momencie, jak psa uwalniasz, spuszczasz ze smyczy, wtedy włączamy stopery. Przewodnik się może poruszać między tutaj karmiskiem a furtką w tym tutaj kwadracie. Gotów? Gotów?
Szału może nie było, ale wstydu też nie ma. Możemy śmiało wracać do domu, uśmiechnięci. To jest Abi, bobrowy staw, jest mój kolega, to jest mój kolega, sąsiad, można powiedzieć. Sąsiad. Praca była jakaś, można powiedzieć. Pies się zaczął zbliżać, zainteresował, co nas bardzo cieszyło. No i pewnie przewodnika również. Ten dystans skracał do tego dzika, ale no, rzeczywiście brakowało mu takiego zaangażowania, tej wytrwałości w pracy. Tych odejść od dzika było więcej niż 3 razy, więc niestety za kryterium wytrwałość zostaje 0 punktów, otrzymuje. Natomiast za wiatr świetnie, bo w drugiej minucie w zasadzie znalazł dzika, więc tutaj dostaje maksimum punktów 4. Za szczekliwość w sumie na 10 minut pracy przez 5 minut i 23 sekundy głosił, więc tutaj otrzymuje ocenę 1. I za odwagę przyznaliśmy również ocenę 1. W sumie uzbierał 45 punktów, niemniej jednak w ramach kryterium brakło mu punktów na to, żeby dostał dyplom 3 stopnia i również nie przyznaliśmy mu certyfikatu psa, bo nie spełnia kryteriów. Kolejny uczestnik w tej chwili pracuje, to znaczy kolejny piesek. No, w mojej ocenie ten pies nie znajdzie tego dzika w regulaminowym czasie, ale zobaczymy. Powiem Wam, że jestem zaskoczony tym, no bo nie ukrywam, że nie przestudiowałem nowego regulaminu tego PZL, ale wczoraj był taki wykład sędziów na temat kryteriów oceny psa i muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak strasznie dużo jest w tym matematyki. To jest bardzo konkretnie matematycznie określone, ile minut, tam co do sekundy pies pracuje i tak dalej. I to wszystko jest, no też z drugiej strony fajnie, bo konkretnie powiedziane, kryterium jest konkretne, no ale różnie to bywa. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, piszemy historię. Bardzo lubimy jako Top Hands odwiedzać miejsca, które są niezwykłe, które są historyczne, takie wydarzenia. Także piękna sprawa, słuchajcie, naprawdę godny konkurs, na którym spotkała się tutaj też czołówka takich znanych hodowców i znanych przewodników, ale też są tacy jak ja, którzy mają po prostu jednego pieska, tak, i po prostu sobie przyjeżdżają, sprawdzić sobie psa, pobawić się. Koszty są naprawdę niewielkie, a zabawa przednia, piękne okoliczności. No bo jestem zły. Ja wiem, no dobra, no ale słuchaj, emocje pokazujemy też. Słuchaj, konkurs to są też emocje, tak? No tak. To jest pies, z którym polujesz, tak? Tak, piesek poluje, podkładam go na polowania zbiorowych. No niestety w zagrodzie nam się dzisiaj nie popisała, niestety. Jak szybko znalazła, tak niestety wytrwałości jej brakło. No nie powiodło się jej, ale mam jeszcze 3 pieski, może do dobrata, nie? Słuchajcie kochani, Słowacja, no niby tak blisko nas, a jak daleko. Jesteśmy w tej chwili w ośrodku, który jest ośrodkiem turystycznym, ale też ma swoje tutaj elementy łowieckie. I chciałem zwrócić na jedną uwagę rzecz, która mnie od razu uderzyła. Zagroda Dzicza, przy której się w tej chwili znajdujemy, w której odbywa się dzisiejszy konkurs, znajduje się bezpośrednio przy bardzo ruchliwej ścieżce turystycznej. Cały czas przechodzą tędy turyści i rzadko który, ja jeszcze nie widziałem, że ktoś miał jakikolwiek z tym problem. Tu nie ma żadnych protestów, nic tu się złego nie dzieje. Podobnie jak w Czechach. Słuchajcie, ostrzelanie z bronią znajduje się pod samym hotelem, tak? Dosłownie 100 metrów od hotelu jest konkurencja o strzelanie i nie widać tam tłumów ludzi, którzy podchodzą. W tej chwili jesteśmy świadkami. Pani turystka sobie podchodzi z kijami i po prostu zainteresowana, co tam się dzieje. Kolego Grzegorzu, gratuluję pracy. Pies za wiatr dostał maksymalną notę, 4 punkty. Natomiast w pozostałych kryteriach troszkę gorzej. 3 razy odszedł od dzika w kryterium, patrząc na kryterium wytrwałość, ale niestety czas pracy nie pokonał tego minimalnego progu 3 minut i 20 sekund dla pracy przy 10-minutowych.
Gotowy na ocenę? Gotowy? Niezmiernie nam było miło i przyjemnie sędziować pracę Lorda. Tak? Za wiatr maksymalna ocena 4, ponieważ znalazł w drugiej minucie, więc tutaj się kryterium spełniły. Za wytrwałość również 4, ponieważ pies od czasu podjęcia pracy na dziku nie opuścił go ani razu. Za szczekliwość dostał ocenę 3, no i za odwagę również maksimum, czyli 4. No tutaj warto skomentować, że rzeczywiście był bliski wręcz posadzenia tego dzika. Te próby chwytu były lizinięcia już praktycznie. Szczególnie zasługę dostał za to, że go ruszył z barłogu, bo tutaj się wykazał rzeczywiście wielką odwagą, że dzika, który wszedł do tego schronienia, potrafił go ruszyć, wypchnąć. Także tutaj to zacząć zadecydowało tym, że dostał 4, bo samo gonienie za dzikiem to była ocena była 3, ale tutaj ruszenie go z barłogu, wejście tam, to zadecydowało rzeczywiście o tym maksymalnej nocie. Dlatego też psu przyznajemy certyfikat psa ułożonego do polowania specjalności dzikarz o dyplomie i lokacie na zakończeniu. Dlatego też ja jestem zwolennikiem przywrócenia tych zagród w Polsce, a póki co, no niestety musimy korzystać z pomocy naszych sąsiadów Słowaków. No i tutaj przyjeżdżamy, tutaj się zbieramy. Czas leci non stop. Fajnie wchodzi. I ruszyło. Grzegorzu, niezwykle miło oceniać pracę psa Karo. No tutaj dodać, maksymalny czas za znalezienie dzika, zresztą 7 sekunda to po prostu to jest fenomenalny czas. To ten pies dokładnie wiedział, co ma zrobić tutaj i po co przyjechał. No i co tu dawać, widzieliśmy pracę, o jakiej chyba każdy przewodnik marzy. Zresztą po twojej radości to też to jest, że pies ani na moment nie odpuszczał dzika i mało tego, że go nie odpuszczał, to bez ustanku go głosił i za odwagę tutaj też maksymalna nota, ponieważ to nie było szczekanie gdzieś tam z boku, tylko tam był ciągle zajadłość, pokazanie, wypychanie go z tych barłogów. Także maksymalna nota całego Plus na końcu wykończenie pięknym odwołaniem. Tak. Także też trzeba to pochwalić naprawdę Chociaż, waszą współpracę, nie byłem tego że macie ze sobą ten kontakt pewny. i działacie dużo czasu spędzacie tego razem. odwołania. Więc z wielką radością przyznajemy certyfikat psa ułożonego do polowania specjalności dzikarz. O dyplomach i lokatach na końcu. No drugi piesek w zagrodzie, no to chyba widziałeś robotę, no zadowolony, przeszczęśliwy. Popatrz, jeszcze nie ma dość, nie? Chociaż temperaturka jest straszna. 2 razy się widziałeś, schodził, czy nawet 3, musiał odpocząć.
No jestem szczęśliwy, nie? No tak. Z tego też miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego konkursu, dla sponsorów, dla klubowiczy, dla Zarządu Okręgowego z Bielska-Białej. Bez tych wszystkich osób ta impreza nie miałaby prawa miejsca. Również bardzo dziękuję naszym słowackim kolegom, którzy tutaj zapewnili nam możliwość przeprowadzenia tego konkursu, jak również pięknej tutaj okolicy, w której będziemy spać i dzisiaj jeszcze wieczorem do późnego wieczoru biesiadować. To jest suka, 4-letnia łaska czeka. Poluje z nią intensywnie. Także pies jest już wprawiony w boju. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże. Myślę, że będzie wytrwała. W porządku. Przez tą pierwszą minutę warto nakręcić troszeczkę psa, wskazać mu kierunek. Gaja Jaka z Grodziskich Borów do pracy na Dzieciej Zagrodzie. Witam kolegę. Wchodzimy do zagrodek, wygłaszasz już gotowość na zagrodzie. W momencie, kiedy odepniesz psa ze smyczy, dasz tam znak przed odpięciem, czy ręką, czy skinieniem głową, my włączamy stoper i liczymy łączny czas i czas znalezienia przez psa dzika. Dawaj ją, dawaj dzika, dobry pies, dawaj, 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 naprzód, dawaj, dawaj, naprzód, dawaj. Tych edycji konkursu Dzikarzy dla Puchaczy Niemieckich na pewno będzie w przyszłości więcej. Planujemy jako klub, aby co najmniej jedna w ciągu roku się odbywała. Z tego też miejsca zapraszam wszystkich właścicieli Puchaczy Niemieckich w przyszłości do wzięcia udziału w tej imprezie. Naprawdę jest fajnie, polecam. Dobry piesek, chodź, daj, chodź do mnie, chodź Gajuszka, niech Ciebie trochę, dobry pies. Zachęcam wszystkich właścicieli puchaczy do zapisywania się do naszego klubu i do brania udziału w imprezach organizowanych przez nasz klub. Członkostwo w klubie daje możliwość wzięcia udziału w konkursie na troszkę innych warunkach, finansowych przede wszystkim. Jest to uwarunkowane tym, że przynależność do klubu musi dawać jakieś korzyści, dlatego też członkowie klubu udział w tych konkursach biorą na troszeczkę innych warunkach niż osoby niezrzeszone. Wydaje mi się, że jest to uczciwe wobec członków klubu.
Koniec polowania, koniec polowania. Miło mi oceniać pracę Xanto, psa Xanto. Noty wszystkie z góry na dół, maksymalne 4. Super, dzięki. Jest również Dzięki, cieszę się bardzo, i dyplom. że mogę uczestniczyć w takim konkursie. Nie na darmo 1000 km przejechaliśmy. A my się bardziej Pies się pokazał. bo tak, Cieszę się. tak mówimy taką pracę. Pewnie to już ostatnie, patrząc na moją głowę, ostatnie moje wyjazdy. Jeszcze powróciłem, syna wysłałem jako delegata na zjazd, główne zebranie członków. Myślę, że jeszcze ja przyjadę raz i resztę pałkę przekażę synowi. Godnie reprezentuję hodowlę, godnie prezentuję rodzinę i hodowla Walczaka. Poluje dużo, z psami poluje, dużo mamy psów, polujemy. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. Jeszcze raz. Dzięki, Dashboard. Dziękuję bardzo. Imprez będzie na pewno więcej, będą konkursy dzikarzy, będą konkursy tropowców, jak również będziemy organizować warsztaty. Będzie ponowna edycja warsztatów tropowców, jak również chcemy przeprowadzić warsztaty dla aporterów i po tych warsztatach będziemy planować konkurs małych ras. Dobra, cięcie. Na tropie aż proszę. Na tropie idzie, widzisz? Teraz go zobaczyła, zobacz. Żeby Grześka nie było. Dawaj go! Chwyci go za raty. Dawaj go! Chłodzonko. No dawaj. Brawo piesku, zajebiście. Super. Super. Brawo. Będziemy się... Także dzięki Jarek jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję klubowi za możliwość. Fajnie, że możemy tutaj być, że możemy to udokumentować, a wszystkim Wam, którzy decydują się na oglądanie tych mało popularnych materiałów, bo kynologia w Polsce jest mało popularna, my i tak będziemy dla tej garstki ludzi, która nas ogląda, to robili, także nie martwcie się, nie piszcie nam, że chcecie więcej, bo my wiemy, że chcecie więcej i obiecuję Wam z tego miejsca, że choćby to oglądało 15 osób, to dla tych 15 osób będziemy to robić. Wszystkiego dobrego, Dashboard. Mój przyjacielu.
Posłuchajcie, Wam, organizatorom, prezesowi, zastępcy, sędziom, zarządowi w Bielsku-Białej, tym wszystkim, którzy naprawdę przyczynili się do tego, że w gronie tym psiarskim mogliśmy spędzić tak fajny czas. Naprawdę należą się serdeczne podziękowania. Wiemy, ile pracy w to trzeba włożyć, także dziękujemy Wam serdecznie.